Wylądowaliśmy w Raumie. Miasteczko słynie z dwóch rzeczy. Jedne to są te drewniane domki kolorowe, które centrum tutaj Starówka jest nimi wypełniona, a drugie to Letargi. tak, jest trudne słowo, odmiana słowa pchła. Tak, pchletargi, sklepy z antykami. Dzisiaj jest niedziela i właśnie w niedzielę na rynku podobno jest duży targ, ale też jest dużo takich pomniejszych, czy tam nazwijmy to sklepików właśnie. Przejdziemy się, zobaczymy. Witajcie! W tym odcinku będzie dużo i kolorowo, a to za sprawą dwóch niezwykle urokliwych, choć niepozornych miasteczek. You are now here. Yes? It's number 9, and you can go through this. There is a little. Yes. You can go to this. This Okay. is open. They closed today. Okay. So you are. And here in Kuninkakat, here are the The more. more, but More, okay. I don't know if they are still open, okay. because it has been so hot all the time. And we have Yes. been 8 days. Okay, thank you very much. Yeah. Trafiliśmy dzisiaj, jest ostatni dzień festiwalu Pchlich Targów. Jesteśmy tutaj, jak nam pani przed chwilą wytłumaczyła, ten jest zamknięty, ten jest otwarty, tu jest bardzo dużo. No nic, zanurzamy się, idziemy eksplorować Pchletargi. Właśnie się przed chwilą obmówiliśmy. Tak jest, na jednym z marketów były za darmo do wzięcia elementy, więc wyposażyliśmy Frydwana, bo wzięliśmy 4 kieliszki z grubego takiego szkła, więc niefajne do picia, ale dobre chyba do podróży. Wzięliśmy jeszcze taką serwetkę i wzięliśmy sobie jeszcze, bo też nam brakowało, podkładkę. A to taka deseczka. No, bardziej taka sobie. deseczka, ale do podkładania właśnie pod jakiś garnek, czy pod jakiś kubek ciepły. No. Idziemy dalej. Następny Pchlitarg. Wchodzimy. Wygląda na to, że zwiedzanie zwiedzaniem, ale chyba najbardziej zakupy lubimy robić. No, zakupy wiadomo. Szczególnie jak są za Za darmo. Tutaj na jednym z Pchlich Targów bardzo sympatyczny człowiek. Dużo o kontuszach porozmawialiśmy, o szablach, o żupanach. Bardzo sympatyczny pan. Prowadzi właśnie taki kram z militariami różnymi, właśnie powiedział mi o trochę polskich artefaktów. Tak to niemieckie, oczywiście fińskie, trochę japońskich, czyli kraje osi. Tak się kręcimy, to jesteśmy przy tym ryneczku. Ryneczek jak ryneczek, no ale szkoda, że ratusz akurat w remoncie, bo chyba mógłby być też dosyć interesujący. No rzeczywiście, jak
Jak Gammelstadt w Szwecji, trochę taki klimat. To miasto kościelne. Tak. No I tak, gdzieś- tylko, że tam to było jako skansen w sumie. No właśnie, a właśnie miałem powiedzieć, bo tutaj gdzieś tam usłyszałem, kiedyś gdzieś tam o tym miasteczku, że ono jest właśnie jak żywy skansen trochę. No tak, wszystkie takie domki. Taki domek do sprzedania jest, do kupienia. Z takim tutaj podwóreczkiem niedużym na ulicy Kapilankatu pod numerem 33. Natknęliśmy się przypadkiem na Muzeum Telefonów. A gdzież, jak nie w Finlandii. Mamy wystawkę wszystkich Nokii, jakie chyba były wyprodukowane. Ja miałem Nokię, Niebieską ja pewnie. miałem tą, tylko Właśnie. że czerwona była. Miałem takiego Ericssona. Tego strasznie chciałem mieć, kolega w liceum miał. I jeszcze miałem tego Siemensa. Z tych, które tutaj są. Muzeum też było za darmo. No tak, muzeum też za darmo, jak na razie wszystko za darmo. Starsza pani siedzi w szopie, mnóstwo telefonów różnych, najróżniejszych. Masakra. A niektóre przepiękne. Tam No, taki tak. był jeden model telefon z 1886. Tak, ale na przykład no, niektóre też rzeczy, które coś się nie spodziewałem, że już w latach 40. były jakieś na zasadzie teleksu. Tak, masakra. Akurat trafiliśmy chyba na jakąś pierwszą komunię, czy coś takiego, nie wiem jak to się w kościele ewangelickim nazywa. Stoimy sobie na miejscówce, Tak jest. ale nie Miejscówka. tutaj, tak jak się tu ustawiliśmy Tam sobie wcześniej. ustawiliśmy między tymi drzewkami, bo tam też widzieliśmy na Park Fortnite na zdjęciach, że ludzie tam też stali. Miejscówkę mamy z polecenia, dzięki Waldek. Oj, gdyby Pozdrowienia. nie ten Waldek. Właśnie. No, ale niestety tam szafą stoi autochton i przyszedł i nas stąd przegonił. Nie wiem, chyba pozazdrościł. No, taka dziwna sytuacja. Przyszedł i powiedział, że Że nie tam wolno. jest parking. Nie ma zakazu, nie ma niczego. Widać, że rozjeżdżone. Ale oni, tak zauważyłam, wszyscy traktują takie miejsca jako swoje, tak jakby to takie prywatne były. Miejsce wyposażone jak jeszcze nie widzieliśmy, bo że jest grilla, tutaj jest nawet w ogóle takim z łosiami i z miejscem na sagan i w ogóle to jeszcze są nawet widelce do smażenia kiełbasek, do jakaś łopatka, jakiś pogrzebacz, jakieś tego typu rzeczy. Niestety, ale nie wyobrażam sobie w naszym pięknym kraju
żeby coś takiego wytrzymało w takim stanie dłużej niż, tak wyposażone, dłużej niż tydzień. No więc miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. No, miejsce niby fajne, No, ale bardzo ten film fajne. Popsuł. jakoś popsuł nam zabawę. No dokładnie. Dokładnie. Wrzucił beczkę dziegciu do łyżki No cukru, właśnie. tak, miodu. Stał jeden sam na parkingu, bo nie ma ludzi w ogóle. Tak, jest zupełnie Przyszedł, pusto. powiedział, że nie wolno. I się schował do kampera. Nam zabroni, a sam siedzi w kamperze No w właśnie, środku. może się bał tam sam stać, bo chciał, żeby ktoś był bliżej do niego. To samo mieliśmy z poprzednią miejscówką. W końcu tam nie stanęliśmy, zjedliśmy tylko obiad nad jeziorem Aha. i przestawiliśmy się Nie no, ale to były... ale na, to na tą Ale miejscówkę. to na Park Fortnite było napisane, że Tak, niby były, zakazy że niby jakieś. zakazy, ale to było prawdopodobnie była żadnego podobna zakazu. sytuacja, że ktoś do nich podchodził i że są znaki, że po prostu nie stawać tutaj. Nie wiem. Tam rzeczywiście pół kampera nie widziałam. No, Tylko mnóstwo same osobowych osobówki było, podjeżdżali, kąpali się, jechali do domu. No Tak taśmowo. No, tak. Tak, oni tutaj nie mają takiego jakby, jak u nas, jak ktoś przyjeżdża nad wodę, to tak jedynie widzieliśmy napływowych Finów, to tacy to biesiadowali, tak, byli rozłożeni z sziszami, z termosami, obrusami i Bóg wie czym tam jeszcze i widać było, że tam siedzieli nie wiadomo ile. Natomiast Finowie, tak zauważyliśmy, że tak traktują, przyjedzie, wykąpie się i w majtkach właściwie prawie, że do samochodu i do domu. To kraj, to obyczaj. No nic, no, a przyjechaliśmy tutaj, bo jutro jesteśmy już w Naantali. To jest miejscówka, na której staliśmy już na początku naszej wizyty w Finlandii, przy polu golfowym, bo jakże inaczej. No ale doszliśmy do wniosku, że może coś innego. A przy tym, że już zrobiliśmy prawie 6000 km, to 50 w te czy we w te nie ma najmniejszego znaczenia. Pięknie. Wschodnia część Finlandii jakaś fajniejsza była. Tak, no się, nie no, zachodnia tam u góry też nawet, ale tylko ta południowo-zachodnia, no się często tak jest, no, gdzie najwięcej ludzi, tym każdy sobie gdzieś tam, no tutaj doszliśmy do jeziora, no ale to chyba jesteśmy w jakimś prywatnym posesji, innego dojścia nie było, więc już idziemy stąd, mam nadzieję, że burza idzie, ale jakoś tak, no, opadło nam, no. Nic nie wolno, nigdzie nie można dojść. No, nie wolno dojść, nie wolno parkować, to ponarzekaliśmy, uciekamy. Dotarliśmy do Naantali, jutro mamy prom rano, dzisiaj idziemy połazić po miasteczku, podobno dużo ładnych budynków drewnianych z XVIII, z XIX wieku się zachowało. Szukamy też wulkanizacji. Znaleźliśmy 2 punkty, no w jednym nie mieli rozmiaru, drugi dopiero o dziwo od 15:30 otwarte, więc podjedziemy, zobaczymy, bo tak trochę bez zapasu jeździć to strach. Wczoraj wieczorem porządnie popadało, więc trochę pogoda się naprawiła. Tak, jest W sensie. tylko 25 i duszno. Naantali chyba najbardziej słynie z parku rozrywki. Raczej nie planujemy tam iść. O tym chyba już nagrywaliśmy, jak byliśmy tutaj niedaleko Właśnie. na miejscówce. Ale byliśmy w Muzeum Muminków w Tampere. Znaczy muminków nigdy dosyć oczywiście. Właśnie, jak się Ale wygląda do- jak bubinek, to mówię Ale o do sobie. parku rozrywki to raczej tak, może jak ktoś z dziećmi jedzie, to No, jeszcze fajniej jeszcze chyba. nie mów hop, bo mamy 1,2 km na piechotę stąd, więc pewnie pod bramę podejdziemy, a jak już podejdziemy pod bramę, to różnie z nami jest. no, różnie jest. Znaczy my lubimy takie śmieszne aktywności, ale drogie bilety trochę już wydaliśmy, więc No. nie wiem.
są muminki. Tak. No tu masz Hatifnata, tu masz chyba mamę muminka, włóczyki, ryjek, to chyba mała mi, tak. To też chyba mała muminka, tylko większa. Taka muminka, to chyba muminek. I ryjek. Ryjek tak, no też już tutaj był ryjek. Jak już wspominaliśmy, Nantali znane jest przede wszystkim z muminkowego parku rozrywki, a o te pocieszne trolle można się potknąć w miasteczku prawie na każdym kroku. Jednak muminki to nie wszystko. Nantali to przede wszystkim kolorowe domki, bo jakże inaczej. Ale miłośnicy historii też znajdą tu coś dla siebie. XV-wieczny kościół ze śladami po klasztorze, a na górujących nad miasteczkiem skałach strażnicy z II wojny światowej. Łasuchom polecamy wizytę w jednej z promenadowych restauracji. Z opcją płacisz raz i jesz ile chcesz. Jest pysznie i po przysłowiowy korek. Mimo sezonowych tłumów, samo miasteczko jest jednak spokojne, bo wszyscy lecą do muminków. Ale jakbyśmy mieli zamieszkać, to chyba z tych dwóch odwiedzonych w tym odcinku wybralibyśmy jednak Raumę. Jak słychać, zbliżamy się, ale nie będziemy wchodzić do Parku Muminków. Jakiś spektakl chyba się odbywa. Chcieliśmy się mostkiem przejść. Tak, no chodzimy. Natomiast Nantali nas ujęło. Bardzo sympatyczne miasteczko, bardzo fajny klimat. Myślałem, że będzie bardziej kiczowato. Jest tak, chyba że jest kiczowato, tylko tak jak już kiedyś powiedzieliśmy, my się już starzejemy i zaczynają nam się Wchodzimy podobać. w ten kicz. Tak, wchodzimy w te klimaty pseudo-romantyzmu, Teraz już pałace, a nie... nie zamki, Zamki. tak jest i tak dalej. Bilety, jak widać, 44 euro za jeden dzień, 53 za 2 dni. 103 za 103. sezon. Nie było czasu nagrywać. Teraz powiem, dlaczego nie było czasu. Jesteśmy w restauracji Mary Sally. Jeśli ktokolwiek będzie Nantali. w Nantali, to polecamy. Przepysznie, przedłużo. Bo jest od 11:30. Trafiliśmy na bufet podawany od 11 do 16. A że przyszliśmy w pół do 4, bo nie No, wiedzieliśmy chyba wcześniej. po wpół nawet było. Nie, w pół do było. Trzeba się było spieszyć. Dokładnie, więc się nawtykaliśmy, ile się dało. Bo Na następne 2 dni. na wyspach będzie drogo, pewnie to nie będzie trzeba jeść. Ale przepysznie, przeklimatycznie. To jest. No, więc je się ile ci chce, ile się zmieści. Dużo A do wyboru ryby, mięsa. ryby też wędzone, sałatki przeróżne ze śledziami, różne sosy, do tego już nawet jakieś pikle, Tak, tu nie próbowaliśmy już nawet tego. różne chlebki takie z oliwą Tutaj- do tego. Tutaj Chyba jest. jakaś zupa jeszcze była, ale też już Właśnie nie, czy to zupa, czy to była jest sos zupa. jakiś był. Nie, to była zupa. No ale to chyba w zupki bym już nie zmieścił. No, kawa do tego Tak, jest, a na główne herbata. danie mięso w takim sosie grzybowym. To chyba jakaś wołowina Chyba była. wołowina w sosie grzybowym, ale niesamowita. Po prostu Przepyszna. kruchutka, no, taka pieprzna mocno. Tak, do tego frytki Lub albo ziemniaczki ziemniaczki. takie pieczone. Tak. Jeszcze te klopsiki oczywiście po Klopsiki, szwedzku tak, w sensie. można było wybrać. Chyba jakiś kurczak taki jeszcze jakiś kurczak w panierowany, ale to panierce też był nie jakiś taki. braliśmy. Aha, warzywa pieczone, takie korzeniowe, marchewka, seler, ale po prostu jakoś tak, no pyszne były, jakoś tak doprawione.
Co jeszcze? Aha, do tego kawa, herbata i ciasta. Ciasto z jabłkami, takie z kruszonką i ponczusie. Jesteśmy na Rakkaudenpolku, czyli Szlaku Zakochanych, tutaj w Naantali. To jest widok na wyspę Muminków i tam chyba ten czubek, który widać, biały, to jest z domku Muminków. Były z lat 30. zdjęcia tej wyspy. To była puściusieńka, no tak wzięli i zalesili, żeby tutaj nic nie było widać. Żeby nic nie wyoglądać przypadkiem. Za darmo. A tu jest bunkier, punkt obserwacyjny z czasu II wojny światowej, lata 39-44. Wiadomo, najwyższy szczyt, więc też bunkier obłożony kamyczkami, ale w środku wylany z betonu oczywiście. Taki sympatyczny Chevrolet z Wysp Alandzkich. Taka amerykańska w sumie rejestracja. To jest dla mnie kosmos, to co widziałam przed chwilą. Taki robot do dostarczania jedzenia. Ja już gdzieś widziałem takiego. Ja jeszcze nie widziałam, gdzieś widziałam w internecie po prostu. Nie pamiętam, czy w Warszawie, czy w Sztokholmie. No w Warszawie widziałem. To jest właśnie, człowiek na wsi mieszka, na Zadupiu we Wrocławiu. I co my wiemy o życiu? No, to jest, Potem z takimi oczami rozwartymi. no, dokładnie. Tutaj Wrocław i Wrocław, stolica kultury i Bóg wie co jeszcze. Sutryk każe wierzyć, że pepek świata. Dzisiaj stoimy na miejscówce niedaleko Naantali. Już kiedyś staliśmy na tym parkingu, ale staliśmy na dole, nad jeziorem. Można też do góry tutaj wjechać. Znaleźliśmy miejsce. Trochę przyjemniej, bo są drzewa, a nie tak na takim gołym placu. Ostatnio jak byliśmy, to autochtoni gdzieś tutaj zniknęli kamperami, więc się wycwaniliśmy tym razem. Trochę spokojniej, bo tam na dole jest też plac zabaw dla dzieci. No, ta plaża, to wszystko. Ale teraz już ciszej się zrobiło. A pojechali tutaj ludzie. jest taka kawiarenka i budynki No, sanitarne jakby. Tam też i tam przebieralnie. sauna też jest u góry i też taki pomoc jeszcze dodatkowy. Ale to jest wszystko do 19 czynne, więc już No, ludzie w sumie pojechali. Tutaj kawałek jeszcze dalej są bungalowy od pola golfowego, więc high life na całego. Więc jak widać, jestem adekwatnie do high life'u. Oczywiście, ja też. Ale kto biednemu zabroni?
dobry. Dzisiaj stoimy w ogonku na prom. Płyniemy na Alandy. Dużo aut, bardzo dużo. Duża kolejka. No nic. Pogoda dzisiaj taka sobie. No ale nie poddajemy się. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Mimo wrednego bota jest już Was 900 osób. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki i kolejne wyprawy, a w najbliższej części dotrzemy na niesamowite Alandy. Do zobaczenia!